Witam was. Witamy wszystkich. Witamy wszystkich, całą rodzinkę. Zapraszamy na bajeczki o dziwnej treści, dzisiaj szczególnie. Także, żeby się nie zmarnowało, trzeba powiedzieć coś, nie coś. No i dzisiaj będą fajne bajki. Zaprasza was cała wioska Smurfów. Rumcajs nawet z Haneczką przybyli, gumisie, dlatego trzeba mieć soczek z gumi jagód. No i przyjrzymy się, co dzisiaj mamy. No, dzisiaj tego będzie chyba sporo. Bo jak mama zaczęła mi wysyłać te wiadomości, to ja tak siedzę i patrzę na ten telefon. Pling, 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 pling. Patrza 50. Wchodzę za 1,5 godziny 120 następnych. To ja mam kurde prawie 300 na moim. Ona najpierw na mój posyła, a później żeby do Kaindzi, nie? Tylko to co się tu dzieje? Bądźmy dobrej myśli, kreujmy dobro, a wszystko będzie dobrze, myślimy. Tak jest. Dobrze, dla rozluźnienia atmosfery jeszcze podam coś. Ale nudny program leci dziś w telewizji. Skarży się dziadek wnusiowi. Dziadku, ty znów źle postawiłeś fotel i oglądasz akwarium. Chyba ten twój oglądał. On ma fajne, to można się przyglądać, nie? O, Synek wpada do domu i od progu woła. Mamo, mamo, czy dziadek jest mechanikiem samochodowym? Nie, synku, a czemu pytasz? No bo leży na ulicy pod autobusem. Do pewnego człowieka, który miał 102 lata, przyjechała telewizja. Reporter do staruszka mówi: Panie Edku, jest pan chyba najstarszym człowiekiem w Polsce. Czy zgodzi się pan na mały wywiadzik dotyczący pana długiego życia? Pan chwilę poczeka. Zapytam ojca. Jak to, panie Edziu? To pan ma jeszcze ojca? Tak, rąbię drzewo za domem z dziadkiem. o Boże. O, Takie to mamy rzeczy. o. Dobre. Teraz powiemy coś, żeby się dobrze wyspać. Kto nie chce, niech nie słucha. No właśnie, zapraszamy wszystkich, a z kim to nie rezonuje, to idźcie gdzie indziej. No po prostu. Mówimy o poduszce Trines. Poduszka kopiuje kształt głowy, wagę głowy i temperaturę. Układa kręgosłup ogólnie w anatomiczny sposób, bo nasza głowa waży od 6 do 8 kg. Jest ciężka jak arbuz i jeżeli nie ma prawidłowego podparcia, bo mamy poduszkę na przykład inną z pierza, silikonu, to nasza głowa wisi i rano mamy dyskomfort i nie wysypiamy się. Wstajecie bez energii, a tu idealnie podpiera kręgosłup szyjny, no o czym się przekonałam. Latem się człowiek nie poci, a zimą nie marznie, bo utrzymuje stałą temperaturę 36,6, 36,7. I czy śpi się na boku, plecach czy brzuchu, jest idealnie anatomicznie ułożona i się człowiek wysypia. W nocy się nie budzicie, rano wstajecie wypoczęci i zregenerowani. Macie dużo energii, dużo koncentracji. Macie spokojny i higieniczny sen ze względu na to, że poduszka i pokrowiec same się dezynfekują. Ja powiem tak, mi wystarczy 3 godziny snu i ja bym już nie musiała spać, no ale co ja będę w nocy tu robiła?
Znaczy się nad ranem, bo to jest 3:45 jestem wyspana, nie? Przeważnie 3. A pamiętasz, jak ja jeszcze nie miał swojej poduszki, jak ja zawsze walczył o ta poduszka, ja już wstała, to ja zaraz habią mi już, jak na No mnie wiem. leży. No, Jest to materiał, to fajno. No. no, jest to materiał karbon, to oczywiście węgiel, ale dzięki temu, że ma bardzo dobrą przewodność, przede wszystkim bardzo wytrzymały i lekki, stosowany jest w kosmonautyce. Na standardowe poduszki jest 1-2 lata gwarancji. Tu macie 10 lat gwarancji na wypełnienie. Na pokrowiec jest 24 miesiące. Jak się kładzie człowiek, jest wypchnięte powietrze na zewnątrz, a jak się obracamy, to nowe powietrze jest zasane, bo jest perforacja pionowa, więc w środku jest cyrkulacja powietrza. Dlatego jest sucho i nie ma możliwości, żeby coś się tam rozwijało. No, To ja też się jeszcze prawda. na niej nie spocił ani razu. A już No. mamy ile? 3 lata przeszło. No, Teraz lata. będzie 4 lata, no. Naprawdę. Lato, takie upały, a kurde, zawsze na tamtych to zawsze głowa mokra, a No. tu kurde nic. To jest fakt. Mhm. Z tego pierza też tak miałem. Zawsze jak się niekiedy człowiek naprawdę zapocił w nocy, jak były takie upały, no to ciężki temat. Czy to całą głowę mokro z tyłu, jakby włosy umył. No tak. Można zobaczyć do tych komentarzy, ci to zakupili, to, No i a to też tym nie, bardziej do nie, bo się zdrowego, fajnie. pleś może się rozwijać w takiej poduszce jak co chwila, bo to nigdy nie wyschnie, nie? Się człowiek poci wtedy. Samo było z pierzinami, z materacami, zawsze wszystkim, to wszystko idzie później w materac, nie? I to nie mówi przeschnąć. A tu masz właśnie to oddychanie i to jest fajne, bo się nie pocisz i w ogóle nie ma szans, żeby się to zamoczyło. Mhm. No, No, nie trzeba nasza- tego formować. Nie? No to nasza już ma ponad 4 lata i dalej jak nowo, nie? Także No. Tak, nie do zdarcia ta poduszka. jak wstajesz, tak się kładziesz i zapominasz, że jest poduszka, nie? No, W ogóle jest szyja nie boli, nic, fajnie, wszystko jest, a mam i lordozę i kręgi przesunięte 3, to wiem, się nacierpiałam dość, to wiem. Nawet koty na niej lubią spać, bo mi kurde też tam niekiedy jak nie przykryje ją kołdrą, to kurde się topik tam kładzie na nim. to one wiedzą, co jest dobre. I tak mi pokrowiec trochę zepsuli, no ale mama No. kupiła takie pokrowce. No bawełniane. No. To Mnie to bawełna Mnie ma... to czemu w tych hotelach ich na przykład nie ma? Gdzie by my nie byli, kiedyś, nawet wcześniej, jakby byli przecież jeszcze we Wrocławiu, kiedyś my byli w takim właśnie też większym hotelu, nawet kilka gwiazdek, no niby jakiś dobry, bo wtedy naprawdę tak wypompowani byli, że my naprawdę nie mieli nawet siły szukać hotelu innego, tylko pierwszy lepszy stanęli gdzieś, to w centrum było. Naprawdę taki hotel, kurczę, wydawał się porządny, ale poduszka co tam była, to Boże Święty. Zaro poszła w kąt. Ten już nie idzie później na innych spać, to jest najgorzej. No. Na innych się już później nie wyśpisz, nie. Że nawet w takich kurczę ośrodkach nie dają lepszych poduszek, tylko takie dziadostwo. Mhm. To jest A łóżko było takie wielkie, że my się w nocy nie umieli znaleźć tam. W nocy szukał rękami, kauna. Takie wielkie było. Poszła już do ogrodu, nie? Plebić. No to było, ale na drugim końcu to trzeba było tak patrzeć, kauna tam jest. Nie wiem ile to łóżko miało, ale naprawdę potężne to było. Wszech takiego nie widział nigdy, to pierwszy raz, ale poduszka do bani, no niestety. Zaro nasza na to poszła. Jak się wozi, to się ma, nie? No, otóż to najlepiej brać po prostu, co mają fajnie gdzie zwinąć ten rulon. Tego zawsze sobie zwiją w taki rulon, sznurek dookoła, cyk, to ci dużo miejsca nie zajmie. To naprawdę poręczne do wzięcia nie waży, to dużo. Przyjdzie to zabrać tam przeważnie. No chyba, że się jedzie takim małym autem do Holandii, jak tam w tym roku by pojechali, no to problem. To tam, kurczę, tragedia była, żeby się zabrać. No. A się to ja bym to udaje. inaczej zrobił na twoim miejscu. A? Jako to sobie wziął jako poddupek.
No to było auto bez dachu, to by głowa mi wystawała pod oczyma, wszystkie kopruchy na głowie. Pan jakby się uśmiechnął, to jak miał kopruchy. Jak Flintstony. Gogle byś ubrał. No to tak. Także moi drodzy, jak was interesują te poduszki, to macie w opisie filmu. Tam macie zestawy nawet fajne porobione, że kupujecie na przykład 2 poduszki, to macie jedną wtedy dodaną, że płacicie tylko za 2, a macie 3 za to, że jesteście naszymi widzami. Później macie zestaw 3 poduszek, to wtedy dostajecie jeszcze 2, także już macie 5, a płacicie tylko za 3. Albo 5 poduszek, to wtedy macie jeszcze 3 dodane, czyli macie razem 8, a płacicie tylko za 5. Jak ktoś ma dużą rodzinę, czy do gości chce sobie wziąć na zapas, na pewno będą wam wdzięczni za to, jak się na takiej poduszce prześpią. Od razu się będą pytać, gdzieście ją kupili, bo też będą chcieli. Bo jak No, ktoś raz na niej chce. Także to możecie sobie znaleźć w opisie i wpiszcie sobie też, jeżeli byście chcieli kupić konkurs szamanów. Tutaj teraz cały czas konkurs trwa, znowu nowy, który też niedawno wystartował. Tym razem jest bon na 12 000 złotych do zgarnięcia do tego sklepu. Także wpiszcie konkurs szamanem i koniecznie do 30 marca jakąś fajną historię, co wam do głowy przyjdzie fajnego, wpiszcie w komentarz, obojętnie pod jakim filmem, tylko żeby to był nowy komentarz, nie odpowiadajcie pod kimś innym, bo wtedy my to sobie wyłapiemy i tam najlepsza historia dostanie bon na 12 000, tak jak i ostatnio i jeszcze ostatnio, to tam znajdziecie w poprzednich filmach, kto tam wygrał. No więc teraz zaczynamy bajeczki. Kto chce wierzyć, niech wierzy, kto nie rezonuje, to nie. I no, żeby tam jadu nie umieszczać, bo to jest bez sensu. No, zapraszamy. Cała wioska Smurfów się zebrała i następuje odczyt. Dlaczego twoim zdaniem Trump nie położył ręki na Biblii? To dobrze napisany film. Patrioci sprawują władzę i tak jest od dnia, w którym prezydent Trump złożył przysięgę w chłodny dzień stycznia 2017 roku. Ciesz się spektaklem. Tu chodzi o to, że nie położył ręki, tak jak to zrobił Kennedy. Też jako nie położył ręki. To może będzie w materiale dalej. I teraz wam pokażę, jak Melania, bo to jest parę tutaj szczegółów, jak była ubrana. Więc tu mamy pierwszy, jej położenie ten szalika, jak ma, apaszki. Przesuń, ci pokazuję, bo nie widać. No teraz, dobre. Tak, jak ma apaszki. I to nam symbolizuje V jak vendetta. I o co tu jeszcze chodzi? To jest też znak sił kosmicznych. To jest druga sprawa. Zobaczcie sobie ten film Vendetta, bardzo fajny film. I jeszcze jeden, jej ubiór, ten kolor dobrany, to świadczy o tym, że jest rozbrojenie już jądrowe. Też może tu być dalej, ale tyle wam powiem już, co ja wiem, a to później wyjdzie. Robert Kennedy Jr. ujawnia glifosat i ugryzienia i syntetyczną żywność. Ameryka jest atakowana. System opieki zdrowotnej został przejęty przez tajemnicze elity, które forsują złowrogi plan, aby utrzymać populację chorą, słabą i uległą. Robert Kennedy Jr. jest jedynym, który stoi im na drodze, a oni zrobią wszystko, aby go powstrzymać. System kontroli nie zdrowia, tak zwany system opieki zdro-wodnej nie polega na leczeniu, polega na kontroli. Sygnaliści ujawnili plany narzucenia Amerykanom systemów monitorowania biometrycznego pod pozorem postępów w ochronie zdrowia. Urządzenie te, kontrolowane przez gigantów technologicznych i Big Pharma, będą śledzić twoją biologię, przestrzeganie ugryzień, dietę i zachowania.
Odrzuć ich rozwiązania w cudzysłowie, a poniesiesz kary lub ograniczony dostęp do opieki. Glifosat, cichy zabójca, rozpylany na uprawach, uszkadza ludzkie DNA i zwiększa ryzyko zachorowania na tego, co do tyłu chodzi, i choroby neurologiczne. To nie przypadek, to broń. Żywność syntetyczna, kolejna granica kontroli. Mięso hodowane w laboratorium, programowane przez elity jako zrównoważone w cudzysłowie, jest wypełnione chemikaliami, które zakłócają hormony. Syntetyczne suplementy są promowane jako zamienniki naturalnych składników odżywczych, ale są powiązane z niepłodnością i spadkiem funkcji poznawczych. I właśnie Robert Kennedy walczy o czyste jedzenie, bezpieczne ugryzienia i świadomy wybór. I stanowi zagrożenie dla ich dystopijnej wizji i dlatego robią wszystko, aby go zniszczyć. Pytanie brzmi, czy obudzisz się, zanim będzie za późno? Nic nie powstrzyma tego, co nadchodzi. Jeśli przegapiłeś, parlamentarzysta z Grenlandii powiedział, że Grenlandia chce umowy obronnej bezpośrednio ze Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy tutaj de facto krajem to poprzez Danię. USA mają obecność wojskową. Mamy umowę obronną między Danią a USA. Chcemy ją odnowić, ale poprzez zawarcie umowy obronnej tylko między Grenlandią a USA. I możemy również zawrzeć umowę z Danią osobno. Możemy nawet zawrzeć umowę dwustronną z UE, powiedział Kuno Fenker, grenlandzki ustawodawca z koalicyjnej partii rządowej Siumut. Prezydent Trump oficjalnie wycofuje Stany Zjednoczone ze Światowej Organizacji Zdrowia. Prezydent Trump, cytuję, natychmiast wycofuję się z niesprawiedliwego, jednostronnego oszustwa w ramach porozumienia paryskiego dotyczącego klimatu. Stany Zjednoczone nie będą sabotować własnego przemysłu, podczas gdy Chiny będą zanieczyszczać środowisko bezkarnie. Z biura telegramu, z biura pana Trumpa z telegramu. Elon w swoim wczorajszym przemówieniu ponownie skrytykował fałszywe wiadomości. Oczywiście od razu na to wskoczyli i twierdzili, że Elon salutuje temu dzwoncem, Hitler i tak dalej. Wykonał gest, w którym oddał serce, a nie hitlerowskie pozdrowienie, jak głosi fałszywy news. To tylko pokazuje, jak działają dranie głównego nurtu. Wszyscy dziennikarze i pracownicy mediów są pracownikami tajnych służb i nie działają w interesie społeczeństwa. Jesteś naszym wrogiem. Trump wysłał list do ONZ, Organizacji Narodów Zjednoczonych, informując, że Stany Zjednoczone wycofują się z niej. To pozwala na bombardowanie budynków wpisanych na listę dziedzictwa. Organizacja Narodów Zjednoczonych zarządza portami. Cybernetyka, a potem zniszczenie. Zanim uwolnimy masę pieniędzy i zaczniemy odbudowywać. To właśnie dzieje się w nadchodzącym globalnym lockdownie. Wszystkie rynki akcji załamują się 31 styczeń, 1 luty. Fałszywa, trzecia, wiadomo, światowa. A jak będzie, to każdy dzień jest tajemnicą, to sami wiecie o tym. Tak, jak najbardziej. A widzisz, a zadam ci pytanie takie jeszcze, bo tutaj też właśnie się Monika zastanawiała, bo nie mam tyle czasu, żeby potem aż tyle biegać, co ty. Słyszałaś coś może o tym, że czy coś ma w planach zrobić z tymi takimi szachownicami na niebie? Tak, on to powiedział przedtem już,
nim został, że właśnie i razem z Kennedy Robertem juniorem. Aha. No właśnie, to mnie ciekawiło. No, bo dzisiaj znowu u nas też nawalali. No i Nie za wczoraj. chwilę już słońce, a wiesz czemu przysłaniają, nie? No słońce też przysłonili, ale wczoraj wiesz, no my mamy monitoring, nie? Jak No. jest podczerwień, Tak, to leci. patrzy i słychać było lecą. 15 minut później, chłopie, siwo. Auta nie widziałem na parkingu. Siwo. Tak to widać. Jak ktoś ma monitoring przy podczerwieni, to No, w to nocy widać. sobie włączcie, zobaczcie to, co się dzieje. To jest porażka. Oni najwięcej w nocy latają. Ale A. dzisiaj południe przecież my No szli, tak, nie? ale najwięcej ruch jest w nocy. No. Ja tak niekiedy wychodzę na podwórko, tam świeci, wyrzuci albo co, to kurczę, jeden za drugim leci. No jak jest ciemno, no ale to A to no widzę te światełka od nich, te a czerwone. niekiedy nawet nie słychać, bo to słyszeć je słyszę, bo już mam przeczulone to. Nawet przy zamkniętych oknach. A bo oni jadą w chmurach, to niekiedy nie widać, nie? Ale to już widzisz na niebie. Jedno spojrzenie i już widzisz, kto tam był. Mm. Gumisie. No, z sokiem, nie? No, No, wykańczającym, dobra. jeden gubi się tyle tego napił, że tak wysoko wyskoczył, wiesz? No. Nie no, ale tu jest taka prawda, że trzeba się oczyszczać. Bo tam leci cały syf. Tak. To od razu czuć. Mhm. Ja ostatnimi czasy coś musieli zmienić w tym składzie, bo jak zapryskałem tak mocno, a ja sobie gdzieś przez przypadek wyjdę na zewnątrz, to dostaję takiego ataku kichania. I kicham jak głupi. No, to więcej ludzi tak. Mhm. Mhm. I tylko piu, jak to skończysz już, a ja dalej, ja piu. Adam taki, kurde, kurde, zatkany nos, że kurczę nie może sobie poradzić. Już, No, kurde, zatak, krople od nos bierze, wszystko, kurde. I te twoje coś zrobił i nie umie, kurde, mu ten katar przejść. No bo to się oczyszcza, wiesz, od razu, nie? Jak to, tak samo u mnie, jak mi to wejdzie do nosa, to zaraz kichanie, naturalny, Odwrót. jak akcja organizmu, żeby się tego pozbyć, nie? Organizm to wypłuło. No i to samo tutaj, wiesz, też się wydziela dużo ilość śluzu po to, żeby to wypłukać Mhm. od razu do organizmu. Organizm nie jest głupi, on widzi, że tam się coś dostało, czego tam nie powinno być, nie? Mhm. Najgorsze te mgły, nie? Jak były. No, Poległo dużo ludzi. no niestety. Poczułem to w plecach nawet i o tym. No. Ona też, od razu w plecach. I kolega to samo, też mi pisze. Teraz mi ostatnio pisał. Mówi, kurczę, bo on zobaczył ten film i ty masz rację, coś w tym mgle jest. W tamtym roku też byłem mgły, a ja muszę rano wyjść z psem na spacer. I weszło mi coś takiego jakby rwa kulszowo. Teraz znowu były te mgły i znowu był z tym psem, bo codziennie z nim rano wychodzi. I kurczę, no znowu to samo. A kręgosłup ma zdrowy. Mhm. Nic tam nie ma. No. I taki objaw jak rwa kulszowa. No mnie to też tak podobnie wyglądało i u nich to samo, nie? No, niektórym brakuje powietrza, nie? No nie, no tak ekstremalnie u nas nie było, nie? Ale było takie odczucie w plecach, nie? Że coś jest nie tak. To momentalnie, nie? Tak. Pewna, prawdopodobna hipoteza starająca się wyjaśnić, dlaczego Trump nie trzymał ręki na Biblii, którą miała Melania, trzymała w ręce dwie Biblie. Historycznie rzecz biorąc, położenie ręki na Biblii podczas ceremonii zaprzysiężenia było oznaką podporządkowania się Watykanowi. DC, City of London, Watykan. 3 filary władzy, które już nie istnieją. Rzym stracił kontrolę. Waszyngton został usunięty i teraz nazywa się po prostu Waszyngton. I teraz będą wiadomości Juliana Assange. W ostatnim dniu urzędowania Joe Biden ułaskawia Fauciego, Milley i komitet 6 stycznia. Ostatni akt Joe Bidena jako prezydenta był jego najbardziej haniebnym jak dotąd ułaskawieniem doktora Antoniego Fauciego, generała Marka Milleya i skorumpowanego komitetu 6 stycznia. W desperackiej próbie ochrony swoich sojuszników Biden pokazał światu, gdzie leży jego prawdziwa lojalność. Nie wobec narodu amerykańskiego, ale wobec bagna. Gdy prezydent-elekt Donald Trump
ma objąć urząd, sprawiedliwość wkrótce powróci, a zdrajcy nie uciekną przed odpowiedzialnością. I zrobił to w tym momencie, gdy prezydent Trump miał przemówienie. 20 minut przed tym właśnie nim zszedł, bo o 12 do 12 południe był prezydentem, tak zwanym. No, to wiadomo, co to jest, no ale wiadomo. Zdrada Bidena. Wybaczenie zbrodni Fauciego, dr Anthony Fauci, chwalony przez media lub zniewidzony przez miliony, wychodzi na wolność po zorganizowaniu tego, co wielu uważa za największe oszustwo w historii nowożytnej. Od tego zaangażowania finansowanie badań nad zyskiem funkcji W.Han po jego niekończącej się kłamstwach o maskach, blokadach i działania Fauciego zniszczyły niezliczone życia. Ułaskawienie Bideta to nie tylko zdrada, to policzek dla każdego Amerykanina, który cierpiał pod złym zarządzaniem Fauciego. Ale Ameryka Trumpa nie zapomni, a nazwisko Fauciego na zawsze będzie związane z korupcją. Zdrada Milliego, zamieciona pod dywan. Generał Mark Milley, który według doniesień zmówił się z Chinami i podważył przywództwo prezydenta Trumpa, został chroniony przez ułaskawienie Bidena. Rzekome działania Milleya stanowią jedną z największych zdrad w historii armii USA, a Biden nagrodził go immunitetem. Ten ruch tylko potwierdza to, co wielu podejrzewało. Lojalność Bideta zależy po stronie insiderów, a nie patriotów. Pod przywództwem Trumpa odpowiedzialność zostanie przywrócona, a zdrada Milleya nie zostanie zapomniana. Ujawniono korupcję komitetu z 6 stycznia. Komitet 6 stycznia, narzędzie politycznych prześladowań, sfabrykowane dowody, zmanipulowane narracje i obrane za cel niewinnych Amerykanów. Całkowite ułaskawienie Bidena dla tego pozornego komitetu ujawnia głębie ich korupcji, podczas gdy Biden chroni swoich sojuszników. Ameryka Trumpa odkryje prawdę. Sprawiedliwości nie można odmówić, a osoby odpowiedzialne za to polowanie na czarownicę poniosą konsekwencje. Dziedzictwo korupcji Bidena i obietnice sprawiedliwości Trumpa. Biden opuszcza urząd w niesławie, umacniając swoją spuściznę jako słabego i skorumpowanego prezydenta, który zdradził swój naród, aby chronić swoich kolesi. Jego ułaskawienia są ostatnim rozdziałem prezydentury, zdefiniowanej przez porażkę, ale wraz z powrotem Donalda Trumpa do Białego Domu rozpoczyna się nowa era. Era siły, przejrzystości i sprawiedliwości. Bagno może myśleć, że jest bezpieczne, ale Ameryka Trumpa nadchodzi. Rozrachunek nadszedł. I teraz dziwne, on wszystkich ułaskawił, ale sam siebie zapomniał ułaskawić. No tak. No, ale ja coś słyszałem, nie wiem, czy to od ciebie, czy od kogo, że prezydent na R chce go mieć tam u siebie, Tak, Fauciego. bo chce ekstradycji. Tak, Fauciego. No. A ci wszyscy tak samo, to wszystko może być odkręcone. Pisało, także zobaczymy. Mhm. Prezydent Donald Trump. Dzisiaj, cytuję, dzisiaj wieczorem chcę również przesłać naszą miłość wszystkim dotkniętym straszliwymi pożarami lasów w Kalifornii. Aha, i nagrywamy to dzisiaj 25, dzisiaj jest sobota. Mhm. No, wiadomości są w toku obecnie. Mhm. Trump w pierwszym dniu urzędowania zawiesi uprawnienia bezpieczeństwa 51 funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa Narodowego, którzy w cudzysłowie skłamali na temat laptopa Huntera Bidena przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku, podaje Fox News. I teraz mamy coś ciekawego. J.D. Vance, wiceprezydent, ma 5,7 cali. To jest 1,7 metra, a na zaprzysiężeniu prezydent Trump był mniejszy trochę od niego, o tyle. I to są znaki, które nam podają, bo prezydent Trump ma 6,3 cala, czy 1. I
Tu jest jego prawdziwa karta. Mhm. I podobno została na nim egzekucja wykonana. I tam będzie dalej też, ale to wam zaraz powiem. Za niego w jego roli grają podobno 2 aktorów. J.F. Kennedy Jr. oraz Paul Walker z filmu Szybcy i Wściekli. A jak będzie, zobaczymy. No ten, co niby zginął. No. I tu teraz jest napis, bo to jest z kanału Tigoniane z Telegramu. Dziękuję Dan za potwierdzenie, że oryginalny J.D. Vance, który od tego czasu został już egzekutowany, no egzekucja została wykonana na nim, miał wzrost 5,7 cala. J.D. Vance, którego oglądamy, jest grany przez Paula Walkera, i jest tu J.F.K. juniora w masce. Jeśli zrozumiesz, co to jest kpina na poziomie elitarnych troli i jeśli rozumiesz, że robią to od zawsze, kpią z nas, zabijając nas, to wiesz, że Trump całkowicie zmienił scenariusz, kiedy zakończył wczorajszy wieczór występem zespołu Village People śpiewającego Jumka. Teraz już wiesz, że on nigdy nie tańczył, w cudzysłowie, żeby cię rozśmieszyć albo sprawić przyjemność tłumowi. To była dodatkowa korzyść. Sprawił, że cały świat tańczy i wyśmiewa całkowitą zagładę elit. Największa zmiana energii w historii. Ten znak Melania miała jako apaszkę na szyi. A tu artykuł od Space Force, też taki znak. Tak jak mówiłam. To już czas. Wszystko, na co czekaliśmy, zacznie się dziać. Jest tego o wiele więcej, niż większość z nas może sobie wyobrazić. Wkrótce otworzą puszkę Pandory, a to, co będzie w środku, zarówno zszokuje, jak i zadziwi. Prawda zjednoczy nas wszystkich i nie będziemy już podzieleni. To zwycięstwo jest nasze. Zostaliśmy rozdzieleni i podzieleni przez tych, którzy byli u władzy. Tylko że to była nasza moc, którą wykorzystali, aby dać im iluzję kontroli poprzez ich kłamstwa, masową manipulację. To była nasza moc przez cały czas. Po prostu nie chcieli, żebyśmy o tym wiedzieli, ale my to rozgryźliśmy, a teraz odzyskujemy tę moc i używamy jej do ponownego stworzenia świata, na który tak bardzo zasługujemy. Tylko poprzez zjednoczenie się, poprzez ujawnienie ciemności i zła tego świata ludzie zaczną budzić się do prawdy. Kiedy wszystko inne zostanie usunięte na zewnątrz, ludzie w końcu odkryją to, co jest w nich. Światło, miłość i prawdę o tym, kim jesteśmy. Trzeba tylko o tym pamiętać. Przestań skupiać się na świecie, w którym nie chcesz żyć i zacznij wyobrażać sobie świat taki, jakim chcesz, aby był. Świat z miłością, współczuciem, radością, wolnością, pokojem i obfitością. Świat, w którym w porządku jest być innym. To nasze różnice zawsze czyniły nas tak wspaniałymi. Wkrótce ludzkość odkryje to na nowo. Teraz wiadomości od Juliana Assange. Biden zdemaskowany. Aktorzy, trybunały i upadek agendy globalistów. Prawda ujawnia się szybciej, niż mogą ją ukryć. Biden nie był Bidenem. Dowody wskazują na to, że był aktorem, ponieważ prawdziwy Joe Biden został rzekomo oskarżony o handel tymi najmniejszymi naszymi, przeszedł przez Trybunał w Gitmo i został stracony na długo przed swoją inauguracją, w cudzysłowie, w 2021 roku. Poniedziałek 20 stycznia 2025 roku Speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson potwierdził, że Biden nigdy nie był prawdziwym prezydentem. Globaliści lojalni wobec prywatnej spółki US Incorporation zdecydowali, prowadząc wojnę przeciwko Ameryce. Podczas ostatniego spotkania Biden nie mógł nawet przypomnieć sobie podpisania kluczowych dekretów wykonawczych.
Marionetka kontrolowana przez tajemnicze siły. Washington DC nie jest już taki sam. Nazwę po cichu zmieniono na City of Washington, sygnalizując koniec władzy globalistów nad ich niegdyś potężną twierdzą. Podczas poniedziałkowej inauguracji Trumpa tak zwane elity Biden, Harris, Obama, Clintonowie siedzieli z kamiennymi twarzami, podczas gdy Trump demontował ich program nowego porządku świata. Na żywo, na scenie. Ich milczenie mówiło wszystko. Biden nie był jedynym, który miał kłopoty. Raporty twierdzą, że Biden, Harris i Milley zostali oskarżeni o zdradę, a za kulisami odbywają się trybunały i masowe aresztowania. Przemówienie Trumpa było echem ostrzeżeń Roberta Wellha z 1974 roku, który ujawnił krok po kroku plan globalistów zniszczenia Ameryki. Jednak działania Trumpa mówiły głośniej. Uratowanie tysięcy torturowanych tych najmniejszych z podziemnych tuneli i cofnięcie wszystkich dekretów wykonawczych Bideta w ciągu kilku godzin od objęcia urzędu. Ale największy zwrot akcji wielu z tych tak zwanych liderów Biden, Obama, Hillary może nawet nie żyć. Raporty z Gitmo sugerują, że klony i aktorzy odgrywają swoje role, aby podtrzymać iluzję przy życiu. Dopiero dziś, w poniedziałek 20 stycznia 2025 roku, Michael Baxter poinformował, że Michelle Obama, znana również jako Michelle L. Robinson, została aresztowana i zabrana do Gitmo. W ostatniej chwili Biden udzielił ułaskawienia całej swojej rodzinie. Czego się tak bali? Inauguracja Trumpa mogła być ostateczną operacją prowokacyjną. Plotki o masowych aresztowaniach podczas wydarzenia zyskują na popularności, a główne postacie globalistów zostały złapane na gorącym uczynku. A prezydent tajemniczo zmarł już przed rozpoczęciem inauguracji. Przypadek? Przygotujcie się na to, co nadchodzi. 10 dni ciemności komunikacyjnej jest nieuniknione. Na krótko zabraknie prądu, aby zainstalować nowy internet satelitarny Starlink. Banki zostaną zamknięte, bankomaty i karty kredytowe przestaną działać. Przygotujcie się z zapasem żywności, wody i artykułów pierwszej potrzeby na co najmniej miesiąc. Wojsko wkroczy tam, gdzie będzie to potrzebne. Burza jest tutaj. Nic nie może powstrzymać tego, co nadchodzi. Inauguracyjna suknia balowa Melanie, dowódca naczelny komunikacja balowa. JFK Junior ma tatuaż Z na prawym ramieniu. Jego życiową, osobistą misją jest pokonanie tych, którzy zabili jego ojca. Jednostka specjalna. Z, końcówka włóczni. Teraz pokażę tę suknię. I właśnie tu ma na ramieniu, najpierw może wam pokażę, jak ma na ramieniu to. Suknia balowa. Następne. No później będzie, co to oznacza w ogóle. I to, co już znamy. Na samochodach, no. Także to są same symbole, tak. Dla każdego nowicjusza, jeśli wykonasz wyszukiwanie słów w kluczowym głównym kanale i wpiszesz Tip of the Spear, dowiesz się więcej na temat tego, co to oznacza. Kiedy zobaczysz któregokolwiek z Trumpów lub zdjęcia Diany lub JFK Juniora lub jakiejkolwiek osoby publicznej wykonującej odwrócony trójkąt, który jest Tip of the Spear, to nie jest, i powtarzam, nie jest znak Illuminati. Wykonaj to małe wyszukiwanie na kanale.
aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Od kapitan Kyle Patriots. Tu wam jeszcze raz pokażę. O mój Boże, lol, hiszpańska strona internetowa White House już nie działa, czyli Białego Domu. Został usunięty, a link przekierowujący strona główna w cudzysłowie został zmieniony na wyjść do domu w cudzysłowie. Tak, i ukazał się taki znaczek typowy. To było w Hiszpanii, bo nie działało. U mnie zadziałała. Fajna było. U ciebie wszystko działo, kochanie. Wyłączna aktualizacja 19 stycznia 2025 roku. Ujawniono plan kwantowy Trumpa, gdy tajemnice tajemnic państwa upadają. Bitwa nie jest już ukryta, to otwarta W. Od 19 stycznia 2025 roku uścisk Deep State rozpada się w niespotykanym dotąd tempie. Prawda wypływa na wierzch, a patrioci to jest moment, na który czekaliśmy. Zniszczenie Watykanu. Siły zbrojne w Watykanie odkryły ukryte skarbce wypełnione tajnymi dokumentami ujawniającymi stulecia kontroli elit, porozumienia z rodzinami królewskimi, tajnymi stowarzyszeniami i instytucjami bankowymi. Oprócz tego przejęto 11 bilionów dolarów skradzionych rezerw srebra, które są obecnie integrowane z Quantum Financial System w celu globalnej redystrybucji. Plan kwantowy Trumpa, nadchodzące przemówienie Trumpa ujawni Quantum Blueprint, sygnalizując przejście do nowej ery wolności, dobrobytu i zdecentralizowanego zarządzania. Przecieki potwierdzają pełna integracja Gesara z redystrybucją bogactwa. Zdecentralizowane systemy energetyczne uwalniają nas od sieci kontrolowanych przez elity. Bezpłatne platformy edukacyjne omijające skorumpowane instytucje. Wprowadzenie wiadomo, tych łóżek, likwidacja nastawionego na zysk systemu opieki zdrowotnej i ujawnianie przestępstw od tych ceł tycznych. Odkrycia Antarktydy. Nowe odkrycia ujawniają, że Antarktyda jest rezerwowym sanktuarium elity. Odkryto podziemne miasta, laboratoria genetyczne i zaawansowaną broń. Dowody potwierdzają plany zastąpienia populacji genetycznie zmodyfikowanymi istotami zaprogramowanymi do niewolnictwa. Te rewelacje wzmacniają i tak już rozpadającą się strategię Kabal. Najazdy Szwajcarii. Dzisiejsze naloty w Szwajcarii wymierzone w Bank Rozrachunków Międzynarodowych zdemontowały kluczowy klub Kabal. Siły alianckie przejęły serwery, ujawniając globalne pranie pieniędzy, handel ludźmi i koordynację elit. System IL w czasie rzeczywistym Kabal został zniszczony, co pozbawiło ich możliwości planowania i komunikacji. Wiadomo co, rewolucjonizują opiekę zdrowotną, neutralizując toksyny stworzone przez elity i ujawniając przestępstwa Big Pharma, my. Raporty potwierdzają, że genetycznie ukierunkowane leki przeznaczone do depopulacji zostały zidentyfikowane i zneutralizowane. Zneutralizowano bazy podziemne. W całych Stanach Zjednoczonych zamknięto podziemne bazy wykorzystywane do handlu broni i bioinżynierii. Dowody na broń biologiczną do kontroli populacji potwierdzają ostrzeżenia przed złowrogimi planami elity. Zniszczenie bazy księżycowej. Elitarna baza księżycowa mieszcząca technologię kontroli umysłu i broń kosmiczną została wyeliminowana
przez siły sojusznicze. To zwycięstwo paraliżuje wpływy tych ciemnych i przybliża nas do pełnego ujawnienia ich planów globalnej dominacji. Inscenizowane cyberataki i blackouty medialne zawodzą. Każdy nalot, każdy dokument, każde usunięcie przyspiesza ich upadek. Patrioci, nadeszła era kwantowa. Ponownie panowanie tych ciemnych dobiegło końca, a wyzwolenie ludzkości jest w toku. Zachowajcie czujność, zjednoczenie się i bądźcie gotowi. Przyszłość należy do przebudzonych. Od Edwarda Snowdena. I teraz sobie porównajcie to. Tak sobie powiększył. Nie idzie więcej, wiesz? Bo to się muszę tak powiedzieć. To jest prezydent Trump z pierwszą damą Melanią. Melania przechodząca z ciemności do światła. Tu była na ciemno ubrana, a sukienka balowa jest jasno. 20 stycznia Biały Dom Trumpa zaleci wszystkim systemom wodnym w USA usunięcie fluoru z wody publicznej. Fluor to odpad przemysłowy związany z zapaleniem stawów, złamaniami kości, tym co do tyłu chodzi i od kości, utratą IQ, zaburzeniami neurorozwojowymi i chorobami tarczycy. Prezydent Donald Trump i pierwsza dama Melania chcą sprawić, by Ameryka znów była zdrowa. Z kanału informacyjnego. No i tak dojechaliśmy do środy. Każdy, kto jest wprowadzany w błąd, myśląc, że Elon wykonał nazistowski salut, powinien obejrzeć cały odcinek, a potem nigdy więcej nie oglądać fałszywych wiadomości. Od Quanon Belgium. Brytyjskie wojska zostały wysłane na linię frontu na to w celu przygotowania się do inwazji ze strony kraju na R. Aż 730 pojazdów wojskowych i 2600 żołnierzy zostanie rozmieszczonych na wschodniej flance sojuszu, gdy w lutym minie 3. rocznica w kraju na U. Straż Przybrzeżna wraz ze wszystkimi dodatkowymi siłami została rozmieszczona wokół Florydy, aby zapobiec przedostawaniu się imigrantów z Haiti i Kuby do Ameryki. Od Intel Sky. Tajwan. Od dzisiejszego ranka przecięto 2 podmorskie kable komunikacyjne łączące kraj z odległą wyspą Matsu. Prezydent Trump ogłasza w cudzysłowie politykę jednej flagi, która zakaże wieszania flag i teraz tych kolorowych, wiecie, od tych na budynkach rządowych. Te flagi symbolizują pedo i handel tymi najmniejszymi oraz wzmacnianie pozycji osób zajmujących się opieką nad tymi najmniejszymi. Każdy pracownik Departamentu Stanu, który naruszy nową politykę, spotka się z, teraz w cudzysłowie, działaniami dyscyplinarnymi, w tym rozwiązaniem stosunku pracy lub umowy albo przeniesieniem do macierzystej agencji. Jedynymi innymi flagami, które można wywieszać, są emblemat jeńca W zaginionego w akcji oraz flaga osób przetrzymywanych bezprawnie. Flaga amerykańska, w cudzysłowie, jest potężnym symbolem dumy i właściwie i pełne szacunku jest wywieszanie wyłącznie amerykańskiej flagi w obiektach USA w kraju i za granicą. Stwierdzono w notatce politycznej od Quanon Belgium. Przewodniczący SEC i krytyk kryptowalut Gary Gensler rezygnuje, gdy Trump obejmuje urząd. Szef IRS, czyli to jest biura podatkowego, rezygnuje 3 lata przed upływem kadencji.
gdy urząd obejmuje Donald Trump. Prokurator USA z Atlanty Ryan Buchanan ustąpi z Departamentu Sprawiedliwości przed inauguracją Trumpa. Od Cosmic Light Force. Więcej cięć. Gigant technologiczny z Bay Area Meta zwolni tysiące pracowników, a następnie zatrudni ich następców. Strasbourg zamierza ciąć etaty w korporacji, ponieważ dyrektor generalny kontynuuje przebudowę giganta kawowego. Amazon zwalnia 200 pracowników ze swoich biur korporacyjnych. TD Bank przyspiesza zmianę kierownictwa, obniża wynagrodzenie ustępującego dyrektora generalnego i 40 innych osób. Od Cosmic Light Force. I zamiast IRS, czyli tego podatkowego biura, zostało powołane ERS. I ERS zabija IRS. Pamiętacie, jak IRS było martwe od czasu, w cudzysłowie, pauzy fałszywego administratora pedo Joe? Więcej komunikatów w stylu IRS nie żyje. Od Drew 86. IRS jest oszustwem. Nie, jest oszustem. Przyznaje, że podatki są dobrowolne. Firma z Bay Area zobowiązana do zapłaty co najmniej 75 milionów dolarów pokrzywdzonym klientom Cash App. USA oskarżają Walgreens o realizację milionów nielegalnych recept, w tym na opioidy. Ford wycofuje 20 000 hybrydowych SUV-ów z powodu obaw dotyczących baterii. Od Cosmic Light Force. O, i teraz to, co widziałam, ten filmik. Katerinę, teraz nie wiem, czy to dobrze przeczytam, Hericze w Camp Justic, Guantanamo Bay, Kuba, 20 stycznia 2025 roku. Informuje o rozbudowie Guantanamo, pomimo próby zamknięcia obozów zatrzymań przez Bideta. Od Drew 86. Rezerwa Federalna opuszcza globalną koalicję klimatyczną. Świat finansów huczy od poważnych zmian, a wielu zadaje sobie wielkie pytanie, czy zobaczymy długo oczekiwany krach finansowy. Teraz, gdy Trump jest u władzy, wraz z zbliżającym się terminem spłaty długu, czyli to był 21.1, sytuacja się zaostrza, a dwa jasne scenariusze wydają się wyłaniać. Scenariusz pierwszy. Katastrofa, matka wszystkich katastrof. Nadal moglibyśmy być świadkami monumentalnego krachu finansowego, ale z Trumpem u steru są gotowe sieci bezpieczeństwa, aby złagodzić cios. Środki mogłyby obejmować wstrzymanie podatków, zawieszenie płatności, kredytów hipotecznych, kart kredytowych i niektórych rachunków, a nawet wydawanie czeków stymulujących w celu ustabilizowania gospodarki. Ten krach utorowałby drogę do wdrożenia zasad Nessara-Gessara, chociaż może nie być tak nazwany. Ten scenariusz doprowadziłby do zamknięcia waluty fiducjarnej, wprowadzając nowe amerykańskie obligacje skarbowe, zabezpieczone złotem i srebrem. Stare, zbankrutowane instytucje Waszyngtonu DC powiązane z rezerwą federalną zostałyby rozmontowane, co utorowałoby drogę nowej erze finansowej. Wszystkie wartości rynkowe zostałyby dostosowane, aby odzwierciedlić wprowadzenie QFS, systemu zaprojektowanego w celu zastąpienia i skorygowania przestarzałych mechanizmów, które utrzymywały ludzkość w niewoli gospodarczej przez pokolenia. I scenariusz drugi, brak katastrofy, kontrolowana transmisja. Alternatywnie krachu można by całkowicie uniknąć. Zgodnie z tym planem
prezydent Trump mógł podjąć chirurgiczne podejście restrukturyzując kluczowe systemy finansowe i rządowe od wewnątrz. Rezerwa Federalna mogłaby przejść zmianę nazwy, stając się faktycznie nowym podmiotem emitującym walutę opartą na złocie i srebrze, tak jak restrukturyzacja IRS, która już się rozpoczęła. Możemy zobaczyć wewnętrzny remont z udziałem Departamentu Sprawiedliwości i innych agencji kierowanych przez postaci takie jak RFK, Robert Kennedy, to znaczy w celu ponownego dostosowania wywiadu i instytucji finansowych, podczas gdy znaczny spadek cen na rynkach nadal może nastąpić. Zostaje on złagodzony przez rewaluację nowych walut. Zgodnie z normą ISO 20022 aktywa cyfrowe takie jak XRP i XLM w połączeniu z zabezpieczeniem w złocie i srebrze mogłyby ustabilizować system. Przy zmniejszeniu wydatków federalnych o 70 do 80% oszczędności te mogłyby zostać przekazane bezpośrednio ludziom, umożliwiając korektę cen rynkowych przy minimalnych szkodach. Niezależnie od tego, która ścieżka się rozwinie, jedno jest jasne: stary system odchodzi. Wyjście rezerwy federalnej z globalnej koalicji klimatycznej jest kolejnym znakiem głębokich zmian systemowych zachodzących za kulisami. Scena jest gotowa na monumentalną zmianę, a nadchodzące dni pokażą, w jaki sposób ludzkość przechodzi do nowej ery wolności finansowej i suwerenności. Bądźcie czujni i bądźcie przygotowani. Najlepsze dopiero nadejdzie. Od Cosmic Light Force. Teraz wam tu jeszcze pokażę, jak dają znaki. O, i to są prawdziwe wymiary, jakie mają, że tak powiem, wysokości. Ale numer buta nie podali. Nie? Pokazują wam to ciągle, tym, którzy zwracają uwagę. Najważniejszy temat tych dni. Donald Trump. Zabawne jest to, że Niemcy nie otrzymują już rozkazów z Waszyngtonu dotyczących tego, co mają robić. W Europie można teraz spotkać całkowicie bezgłowe kurczaki. Nie będą w stanie wdrożyć żadnego ze swoich wielkiego programu resetu. Wszędzie strach i panika. Na całym świecie obowiązuje stan W z Interpolem i tym podobnie. Wszelkie prawa już nie obowiązują. Chcesz inny przykład? Elon Musk. Mega. Powrót do zdrowego rozsądku. Peter Sweden. Uczyń Europę znowu wielką. Odrzuć socjalizm. Przywróć wolność słowa. Chroń granice. Demaskuj kłamstwa mediów. Zniesienie przebudzonej ideologii. Chroń wartości rodzinne. Nie musimy wstydzić się naszego dziedzictwa. Stop lewicowemu radykalnemu praniu mózgu w szkołach. Czas na mega. Od Quanon, Belgium. Wielka Brytania przetestuje ogólnokrajowy system Armageddon Alert, na który wpłynie na 87 milionów urządzeń. Od Quanon, Belgium. I teraz wam, o właśnie, jeszcze tutaj jest. Widać? To widać. Litera Z reprezentuje Druzów, ród krwi Chrystusa. Od Patriot Princess. Ciekawe. No to jest właśnie, to jest ten ród. Już kiedyś czytałem też o nim, no. 5 minut pauzy.